Nazywam się Iza Olczyk, mam 26 lat i mieszkam w Krakowie na co dzień. Projekt Czule o ciele to jest projekt, który długo mi kiełkował w sumie w głowie, a temat w ogóle ciała jest mi bardzo bliski, jest też dla mnie bardzo trudnym tematem, więc stwierdziłam, że jeżeli mam okazję wyjść ze swojej strefy komfortu, to robię. I to, że mogę to zrobić akurat przez fotografię, bardzo mnie to cieszy, że miałam taką możliwość. Dosyć mocno interesuję się w ogóle tematem ciała, zwłaszcza kobiecego i tego, jak jest postrzegane, jak bardzo jest poddawane ocenie, jak wiele czynników składa się na postrzeganie tego kobiecego ciała. Dlatego też zdecydowałam się przeprowadzić rozmowy z bohaterkami zdjęć, bo okazało się, że każda z nich ma zupełnie inny punkt widzenia i zupełnie inne rzeczy do powiedzenia na temat ciała generalnie i swojego ciała. Więc bardzo mam wrażenie, że to jest trochę społeczna rzecz. Oprócz fotografii to jest też trochę społeczne chyba. Moje modelki to są kobiety, dziewczyny, które znałam wcześniej w większości prywatnie. Część z nich sama zgłosiła chęć udziału w projekcie, część z nich ja zapytałam o chęć udziału w projekcie. I to są kobiety, dziewczyny, których historie mnie wyjątkowo poruszyły i sprawiły, że chcę je umieścić w kadrze i też umieścić je w tych rozmowach, które też są umieszczone przy zdjęciach. Generalnie wszystkie fotografie, które zostały wydrukowane i umieszczone na wystawie, są dla mnie bardzo ważne, ale myślę, że taki największy ładunek emocjonalny ma dla mnie portret Nastki, której historia jest też bardzo trudna i jest to portret, na którym Nastka płacze w zasadzie. Więc uważam, że jest to bardzo intymne zdjęcie. Dalej już po czasie, jak oglądałam już milion razy, to dalej jak na nie patrzę, to dalej to wywołuje we mnie jakieś emocje, więc myślę, że to na pewno. Wiele z tych historii opowiadają jednak o akceptacji, która teraz jest u dziewczyn, a wcześniej jej nie było. I to trochę pokazuje drogę, jaką one przeszły i też ciężką pracę, jaką wykonały, żeby siebie zaakceptować. I to jest to, co ja mówiłam też wielokrotnie, mówiąc o wystawie, że jeżeli ktoś spojrzy na te zdjęcia i pomyśli sobie, że może faktycznie coś w tym jest i niektóre z tych cytatów albo fotografii zostaną u kogoś w głowie na dłużej i pozwolą mu coś przemyśleć i może nawet sprawić, że spojrzą na siebie faktycznie czulej, to jest dla mnie największy sukces i bardzo, bardzo by mnie to cieszyło jako fotografkę, ale też jako osobę, której ten temat ciała jest bliski. Zależy mi na tym, żeby ta moja fotografia pokazywała czułość, wrażliwość na drugiego człowieka i żeby też pokazywała, że czasem to nie parametry i nie na przykład najlepszy sprzęt to jest najistotniejsza rzecz, tylko właśnie ta próba złapania czegoś, co nie jest widoczne cały czas, tylko jest widoczne w tej jednej sekundzie, kiedy trzeba przycisnąć spust migawki. Gdybym była wystarczająca. Bardziej niż wystarczająca. A może gdybym teraz spojrzała na siebie z większą czułością, gdybym spojrzała na siebie tak, jak patrzę na innych, nie musiałabym zmieniać nic. Może gdybym w końcu sama sobie odpuściła, poczułabym ulgę.